Lekcja pod tytułem Sumy algebraiczne i upraszczanie wyrażeń algebraicznych. Przyjrzyj się tym trzem wyrażeniom algebraicznym. Co o nich możesz powiedzieć? Co tu się dzieje? Patrz, tu jest dodawanie, tu dodawanie, 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 dodawanie. A dodawanie jak nazywamy w takim sztywnym języku napuszonym matematyki? Sumą. Tego rodzaju wyrażenia, czyli tego rodzaju wzorki, o ten, i ten, nazywamy sumami algebraicznymi, bo tutaj się dodaje po kolei te kawałeczki. Jak one się nazywają, to zresztą Ci powiem. Czyli to są sumy, czyli jak możesz powiedzieć, dodawania algebraiczne. Tylko używaj słowa sumy, bo tak jest poprawnie. No a czy te dwa wyrażenia są też sumami? Z pozoru możesz pomyśleć, że nie, no bo tu jest przecież odejmowanie, czyli mógłbyś to nazwać różnicą algebraiczną. Ale zauważ, ja przekształcę to w następujący sposób. A dodać w nawiasie minus b. I już mamy sumę algebraiczną. A teraz popatrz, jak to przekształcę. 4a dodać w nawiasie minus b, dodać w nawiasie minus 8z. I to też jest suma algebraiczna. Także nie daj się zwieść. Jak gdzieś w zadaniu zobaczysz minusy, pomyślisz różnica. Nie, nie ma czegoś takiego jak różnica algebraiczna. Mówimy o sumach algebraicznych. A więc to i to też są sumy algebraiczne. Skoro to już wiemy, no to teraz kolejnych pojęć się nauczymy. Mianowicie, mamy oto sobie taką śliczną sumę algebraiczną. Ona się składa z kilku kawałków. To jest pierwszy kawałek, 3a. To jest drugi kawałek, 5c. I to jest trzeci kawałek, d. Dlaczego zaznaczyłem z plusikami? Dlatego, że ten kawałek, czyli to 3a, taki każdy z tych składników, 5c i d, trzeba wiedzieć jaki jest, czy dodatni, czy ujemny. Taki pojedynczy kawałek nazywamy wyrazem sumy algebraicznej albo jednomianem. To wszystko są jednomiany. Przyzwyczaj się do tej nazwy jednomiany, bo jeszcze na etapie szkoły podstawowej mówi się wyrazy sumy albo jednomiany. Już w gimnazjum częściej będziemy używali pojęcia jednomianu. A więc taki pojedynczy składnik sumy algebraicznej nazywa się jednomianem. Ważne jest, żeby jak każą Ci wypisywać jednomian, to pamiętać o znaku, czy to jest jednomian dodatni, czy ujemny. No to teraz poćwiczmy to sobie. Pierwsza suma. To jest pierwszy składnik, a więc pierwszy jednomian to jest 2x, a to jest drugi składnik, czyli drugi jednomian to jest 1. Zauważ, że nie napisałem plus 1, choć mógłbym, tak samo nie napisałem plus 2x, choć mógłbym, po prostu plusów się nie pisze. Piszemy minusy, żeby zaznaczyć, że liczba jest ujemna, natomiast jeżeli liczba jest dodatnia, to po prostu piszemy tą liczbę. Drugi przykład. Pierwszy jednomian, czyli 2x i drugi jednomian. I tym razem, ponieważ jest ujemny, to trzeba wpisać minus 1. Trzecia suma. Pierwszy składnik, czyli minus 2x i drugi składnik, czyli plus b, ale pamiętamy, że plusów nie trzeba pisać, piszemy po prostu b. Poćwiczmy sobie dalej. Pierwszy składnik, czyli minus 2a i drugi składnik minus b. Trzecia suma. Pierwszy składnik 4x. Drugi składnik minus 2y. Trzeci składnik sumy, czyli jednomian 6a. I ostatni przypadek. Pierwszy składnik, czyli jednomian minus 1/2x. Drugi jednomian 0,2y. I trzeci jednomian minus 3/4z. A więc już wiemy, co to jest suma algebraiczna i że składa się ona z jednomianów. No dobra, no to teraz kolejna nazwa. Proszę bardzo. Wypisałem, tak jak zrobiliśmy to przed chwilą, te same sumy algebraiczne i ich jednomiany. Zauważ, że jednomiany najczęściej składają się z dwóch
kawałków. Liczba i literka. Liczba towarzysząca literce nazywa się współczynnikiem liczbowym jednomianu. No bo to jest jednomian i liczba, która mu towarzyszy, to jest współczynnik liczbowy. No to teraz musimy poćwiczyć sobie wypisywanie współczynników liczbowych. Już mamy zestaw sum po lewej stronie, po prawej na niebiesko wypisałem jednomiany, te, które przed chwilą tu sobie cierpliwie policzyliśmy. I teraz dla każdego jednomianu będziemy wypisywali jego współczynniki liczbowe. Proszę bardzo, tu już zacząłem, więc jaka tu jest liczba pierwsza? 2. I to jest współczynnik liczbowy, bo literce towarzyszy dwójka. To jest współczynnik liczbowy. Tutaj, ponieważ jest to sama liczba, to współczynnikiem liczbowym jest ta liczba i nic więcej. Następny przykład. 2 razy x. Znowu liczba towarzysząca literce jest dwójka, a więc to jest współczynnik liczbowy, a tutaj po prostu sama liczba, więc ją przepisujemy. Następny przykład. Minus 2 razy x, czyli współczynnikiem liczbowym tutaj jest minus 2. No a co tu mamy? Samotne b. Nie takie samotne. Pamiętaj, że jak jest sama literka, to oznacza mnożenie przez 1, bo 1 razy b to jest nic innego jak b. Więc jak jest sama literka, to mówimy, że jej współczynnikiem liczbowym jest 1. Następne przykłady. Tutaj literka jest mnożona przez minus 2, a więc współczynnikiem liczbowym jest minus 2. A tu mamy minus b. Co to oznacza? Że to jest minus 1 razy b, a więc współczynnikiem liczbowym jest minus 1. Kolejny przykład. 4x, czyli współczynnikiem liczbowym jest 4, bo 4 mnoży x. Tutaj minus 2 razy y, a więc współczynnik liczbowy minus 2. Tu 6a, czyli 6 razy a więc współczynnikiem liczbowym jest liczba 6. I ostatnie 3 przykłady. Minus 1/2 razy x, a więc pierwszy współczynnik liczbowy to jest minus 1/2. 0,2y, czyli 0,2 razy y, a więc 0,2 to współczynnik liczbowy. Minus 3/4 razy z, a więc minus 3/4 jest ostatnim naszym współczynnikiem liczbowym. Już wiemy, co to są współczynniki liczbowe. No i teraz przejdźmy do tego, czego uczniowie, mówiąc szczerze, na początku najczęściej nie lubią. Zaraz to nazwę, ale najpierw przyjrzyjmy się, co tu mamy. Oto mamy sobie taką fajną sumę algebraiczną. X dodać x. To ile to jest tych xów w sumie? 1, 2. To jest równe 2x. Jasne, nie? 2x. A tu ile mamy xów? 1, 2, 3. No to są 3x, prawda? Popatrzmy, co tu dalej mamy. 2x dodać 3x, to już jest razem 5x i dodać jeszcze 2x, to jest ile xów? 7x, prawda? Ekstra. No to popatrzmy, co mamy dalej. 1, 2, 2x, no to napiszę 2x, no i ten 1y, czyli jeszcze dodać y. Dobrze, popatrzmy na następny przykład. 1, 2x, mamy 2x i 1, 2, 2y. 2y. Przyjrzyj się tym przykładom, temu, co ja tutaj zrobiłem. Lewej i prawej stronie. Po lewej i po prawej jest to samo z matematycznego punktu widzenia. Tu są 2x i tu 2, tu 3 i tu 3. Tylko te prawe strony, zauważ, że są krótsze. Krótszy zapis. Takie zamienianie sumy algebraicznej rozwlekłej na krótki zapis nazywamy upraszczaniem wyrażeń algebraicznych. Taka mądra nazwa, no bo rzeczywiście jest prościej, krócej. A jeszcze mądrzej to się nazywa redukcja wyrazów podobnych. Zaraz sobie wytłumaczymy, dlaczego taka napuszona nazwa, redukcja, jeszcze jakichś wyrazów podobnych. Na razie po prostu widzimy, co tu żeśmy zrobili. Uprościliśmy. Tak, jest po prostu prościej. Krócej. Można by powiedzieć skracanie wyrażeń algebraicznych. No a teraz popatrz sobie na takiego cosia. I na czym? Bo tutaj to, co myśmy zrobili przed chwilą, to zrobiliśmy intuicyjnie, jak to się mówi, na zdrowy chłopski rozum. 2x to 2, 3 i tak dalej, prawda?
A teraz przeprowadzimy sobie już i wytłumaczymy, jak się wykonuje formalnie tą tak zwaną redukcję, czyli upraszczanie. No popatrz, jak to robimy. No, zrobimy krechę i teraz zaczniemy sobie tłumaczyć. Popatrz, tu mamy taką sumę algebraiczną. I też chcemy ją uprościć. W jaki sposób to robimy? Szukamy tychże tak zwanych wyrazów podobnych. Co to są wyrazy podobne? Myśmy to już robili, tylko ty tego jeszcze nie wiedziałeś. Wyrazy podobne to są takie jednomiany, czyli pojedyncza literka albo literka z liczbą, które mają tą samą literkę. No to popatrzmy. Tą samą literkę X znajdujemy tu, tu i tu, prawda? I teraz tą samą literkę Y znajdujemy tu, tu i tu. Te elementy, które zaznaczyłem na brązowo, to są wyrazy podobne z X-em i te, które zaznaczyłem na czerwono, to są wyrazy podobne z Y. Zanim jeszcze się zabiorę za redukcję, napiszę to samo, tylko co zrobię? Poustawiam wyrazy podobne obok siebie. Pierwszym jest 2x, no to piszemy sobie 2x, to ten. Drugi, do niego podobny, to jest plus x, no to wpisujemy plus x. Trzecim jest znowu plus x, no to plus x. Wyrazy podobne z x-ami mam z głowy. No to teraz te z y-ami. Pierwszym jest plus 2y, no to wpisujemy plus 2y. W drugim jest plus y, no to wpisujemy plus y. I trzecim, ostatnim jest też plus y. Proszę bardzo, plus y. Co tu zrobiłem? Poustawiałem wyrazy podobne obok siebie. Tu mam grupę pierwszych wyrazów podobnych, a tu drugich. Teraz już jest chyba prosto, bo zobacz, to nam bardzo przypomina, o tą sytuację. Xiki obok siebie, prawda? No to co? Policzmy je, ile ich jest. 2x, dodać jeszcze 1 to już są 3x i dodać jeszcze 1 to już są 4x. No to wpisujemy 4x. A teraz y. 2y, dodać jeszcze 1 to już są 3y i jeszcze 1 to są 4y. O! I w ten sposób właśnie uprościliśmy nasze wyrażenie algebraiczne, czyli wykonaliśmy tak zwaną redukcję wyrazów podobnych. Jak w zadaniu ci każą uprość albo wykonaj redukcję, to chodzi o to samo. Chodzi o to, żebyś najpierw sobie pozaznaczał, czy kolorem tak jak ja, czy jakąś kreską albo podwójną kreską, te wszystkie jednomiany, które mają tą samą literkę. Później ustawiamy je obok siebie, grupę jedną, później grupę drugą, czasami będzie i grupa trzecia z jakąś trzecią literką, a następnie zaczynamy dodawać lub odejmować, zależy jakie tam znaki były. Poćwiczmy to sobie. Proszę bardzo. Zaczynamy. No to najpierw znajdujemy wyrazy podobne, czyli jednomiany z tą samą literką. Od lewej. Pierwsza jest A, no to szukamy tych wszystkich, które mają A. Tu jest, więcej nie ma. No to już je sobie wypiszę. Od razu 6a i tutaj z plusikiem, więc dodać A. To mam z głowy. O, pozaznaczamy sobie, to już jest zrobione. Dobrze, na początku nawet robić to, co ja. Zaznaczyć, jak już przepisałeś, to skreśl, żeby się nie mieszało. No bo teraz szukamy B. Mamy tak, tu jest B, gdzieś jeszcze dalej nie ma. No to okej, no to tak, najpierw to, czyli plus 2b, już wpisałem, więc skreślam. I plus b wpisałem, więc skreślam. Następna literka C. Tu jest C i tu jest C. No to zaznaczamy razem ze znakiem i wpisujemy plus C. Skreślam. I następne plus 4C wpisuję. Skreślam. Co mi zostało? D. Jest jakieś inne? Nie ma. No to po prostu przepisuję sobie. Zaznaczam razem ze znakiem. Przepisuję D. Skreślam. No i została liczba. No to ją przepisuję. Nie ma żadnej innej liczby. No i teraz zaznaczamy sobie grupę. Tu mam grupę z literką A. Tu grupę z literką B. Tu grupę z literką C. Samotne D i samotna trójka. No to zaczynamy. Teraz liczymy w grupach. W pierwszej 6A dodać A to jest 7A.
W drugiej 2b dodać b to są 3 literki b, czyli dodać 3b. W trzeciej 3c dodać 4c to jest 5c. No to wpisuję 5c. No i tu mi zostało dodać d i dodać 3. I koniec. Uproszczone. Dalej się już prościej tego zrobić nie da. Jeszcze 2 przykłady dla takiej pewności, że wiemy, o co chodzi. Popatrzmy sobie. Najpierw mamy w tej sumie algebraicznej liczbę. No to popatrzmy. Zaznaczamy liczba, szukamy jakiejś innej. O, jest. Proszę bardzo, jest. No to przepisujemy. 8. O, to już mam z głowy. Dodać 12. Wpisujemy. Dodać 12. To też już mam z głowy. Skreślam. Teraz mamy xy. Tu jest x, tu jest x i tu jest x. I tu jest tak. Minus 2x. Wpisuję. Minus 2x. Plus 4x. I plus 1/2 x. Ciach. Teraz y. Tu jest y. Jakiś inny? No niestety nie ma. No to jest ten samotny minus 2y. Wpisujemy. Minus 2y. I teraz z. Tu są zety i tu są zety. Pierwsze. Plus 2z. Ciach. I drugie. Plus z. Dobra. To tu mamy pierwszą grupę liczby. Druga grupa x. O, aż dotąd się ciągnie. Za mało bym zaznaczył. Tutaj trzecia grupa to jest pojedynczy y i ostatnia grupa to są zety. No to liczmy. W pierwszej grupie 8 dodać 12, 20. W drugiej grupie mamy tak, minus 2x dodać 4x, minus 2 dodać 4 to jest 2 i dodać jeszcze 1/2 to będzie 2 i 1/2, czyli dodać 2 i 1/2 x. Y jest po prostu minus 2, no to przepisujemy, minus 2y. I zety teraz, 2 zety dodać 1z, to są 3 zety, 3z i gotowe. Ostatni pracowity przykład. Na początku mamy literkę a, jednomian z literką a. Tu jest a, tu jest a i tu jest a. No to wpisujemy. Już nie będę zaznaczał, tylko z tym przekreśleniem myślę, że tu już możemy to robić w pamięci. Pierwsze 2a, tu mamy minus a i tu mamy plus a. Dobra. Teraz b. Tu jest b, tu jest b, więcej nie ma. No to mamy tak. Minus 0,5b dodać b. Gotowe. Teraz c, tu jest c i tu jest c. O tym b zapomniałem go. O, z b bym tutaj, proszę bardzo, się pomylił. Ale fajtłapa ze mnie, zaraz się wycofam. Wycofamy się z tego. Okej. Ponieważ przecież o tym b nieszczęśniku zapomniałem. C wszystko tutaj poskreślam, za chwilę do c wrócę. Mieliśmy minus 0,5 b przepisałem, b przepisałem, a o tym zapomniałem i nikt mnie tutaj za ucho nie pociągnął. No to już dopisuję. Plus 2b. Za chwilę się sam wytarmoszę. Dobrze, już teraz b jest gotowe. B są gotowe, no to teraz grupka c. To c i to c. Przypisujemy sobie 2,5c, dodać 6c i zostało nam samotne minus 2. No to wpisujemy minus 2. Dobra. I zasuwamy. Grupa A. Minus 2a, a 2a odjąć a to jest 1a i dodać a to będzie 2a. I teraz b. Minus 50 dodać b, dodać 2b. b dodać b to 2b to są 3b, odjąć pół to będzie plus 2,5b. Grupa b załatwiona. C. 2,5c dodać 6 to jest 8,5c i samotne minus 2 na końcu gotowe. Tak to się robi. Jak widać, można się rąbnąć. Nawet mnie się to udało tutaj na Twoich oczach wykonać, więc dobrze jest przynajmniej na początku wykonywać, zobacz, tą staranną redukcję z takim zaznaczaniem i odkreślaniem. Jak przestałem to robić, o tutaj, to już o tym jednym